Siemanko, tutaj Dawid Godziek. Jeśli chcesz zacząć swoją przygodę z rowerem albo dopiero ją zaczynasz, to dobrze trafiłeś, bo dzisiaj pokażę Ci 10 podstawowych elementów na początek. Na początek będziecie potrzebować rower. Jednym z wyborów może być MTB, tak zwana dirtówka, albo może być to BMX, trochę mniejsza wersja roweru, przeznaczona bardziej do jazdy na skatepark. Dostosuj do siebie kilka elementów. Dostosuj kierownicę, żeby nie była za bardzo do przodu pochylona, za bardzo do tyłu. Klamkę hamulcową ustaw tak, żeby komfortowo leżała w dłoni. Siodełko nie za wysoko, nie za nisko, tak żeby było wygodnie. No i nie zapomnij napompować opon. Zaopatrz się w wygodne buty, załóż ochraniacze, przede wszystkim na kolana. No i nie zapomnij o kasku, bo to najważniejsze. Na początek znajdź sobie skatepark lub dirt park z niedużymi przeszkodami i najlepiej, żeby nie był zbyt zatłoczony. Przede wszystkim miej oczy dookoła głowy i uważaj na innych. Prawidłowa pozycja podczas wjeżdżania na przeszkodę wygląda tak. Pedały w poziomie, głowa, oczy nad mostkiem kierownicy, nogi lekko zgięte, ręce lekko zgięte, tyłek lekko do tyłu i plecy wyprostowane. Przed zjechaniem z jakiejś przeszkody możesz sprawdzić, czy zębatka przechodzi nad krawędzią. Na początek możesz zjechać wspomagając się nogą. Do tego nie potrzebujecie żadnych przeszkód, wystarczy prosta droga. Na początek ustal sobie 2 punkty, przez którą odległość chcesz przejechać na manualu i powiększaj tą odległość w miarę możliwości. Do balansowania pomagaj sobie hamulcem, żebyś nie przepadł do tyłu. No i masz też korby, którymi możesz się wspomóc, kopiąc w nie, aby nie spadło Ci przednie koło w dół. Ręce wyprostowane, nogi ugięte, przechylamy się do tyłu i jedziemy powolutku manualem. Wymaga to cierpliwości. Im szybciej pojedziesz, tym ten trik będzie łatwiejszy, ale oczywiście straszniejszy. Na początek znajdź sobie niewielkie wybicie. Może to być płaski bęk, który wspomoże Twoje wybicie, tak zwanego bunny hopa. Przed skokiem dobierz komfortową prędkość, tak żeby nie było za szybko, ale wystarczająco szybko, żebyś wjechał na tą przeszkodę. Żeby zrobić bunny hopa, pierwsze podnosisz przednie koło, później przenosisz ciężar ciała do przodu, a nogi zginasz, starając się stopami wyrwać piny z pedałów. Ląduj mięciutko na 2 koła lub lekko na tylne, zegnij nogi, zegnij ręce i amortyzuj lądowanie. Po czasie staraj się przełamywać swoje bariery, skakać coraz wyżej z większych przeszkód, a kiedy w locie poczujesz się komfortowo, wtedy pomyśl o trikach. Najłatwiejszą opcją przy puszczaniu nóg jest one foot. W moim przypadku i tak też polecam, jest to przednia noga. Przy puszczeniu jednej nogi druga noga pójdzie w dół, więc musisz jeszcze w locie zdążyć wrócić tą nogę i wrócić do pozycji wyjściowej. Jeśli opanujesz jedną nogę, to puść 2 nogi. Możesz potrenować sobie na płaskiej powierzchni, podskakując i puszczając nogi. Tutaj pozycja ta co zawsze, czyli głowa nad mostkiem, lekko ugięte nogi. Przy lądowaniu amortyzujemy upadek. Kiedy opanujesz puszczanie jednej nogi, pozwoli Ci to na kolejne wariacje, czyli na przykład kankan, nak-nak. No i popisowym trikiem może być no foot kankan, który jest już na wysokim levelu. Będziemy puszczać jedną rękę, później 2 ręce, czyli zrobimy suicide'a, a później old school no-hander. Znajdź sobie komfortowe wybicie, bezpieczne lądowanie, tak żeby było trochę lotu, żebyś mógł mieć czas na puszczenie ręki. Ja wybieram to. Odpowiednia prędkość, neutralna pozycja w locie i lekko puszczamy rękę. No i jak już czujesz się komfortowo z one-handem, to możesz puścić 2 ręce. Pamiętaj, żeby podczas lotu głowę zachować nad mostkiem, a nogi ścisnąć, tak żeby rower nie latał między nogami. Najlepiej, gdy kolana ściskają siodełko. Jest jeszcze jedna wersja no-handera, tak zwany old school.
Wtedy podciągasz rower tak, żeby kolanami złapać ramę roweru i wtedy puszczasz ręce. Jest tutaj więcej elementów, ale jest trochę bardziej stabilnie, więc warto się tego nauczyć. Jeśli twoja prawa noga jest z przodu, to kręcisz się w stronę lewą. Jeśli na odwrót lewa noga jest z przodu, to kręcisz się w prawą stronę. Wybierz sobie komfortową przeszkodę. Moim zdaniem płaski bęk będzie odpowiedni na początek. Pomoże Ci on się wybić. Najeżdżasz z niewielką prędkością, tak żeby mieć czas na obrót. Łączysz tutaj bunny hopa i kręcisz się w bok. A żeby zakręcić się w bok, Twoja głowa musi pójść w stronę rotacji. Lekko przekręcasz biodra, przekręcasz ręce i całe Twoje ciało skręca się w stronę rotacji. Przy wybiciu warto sobie pomóc najeżdżając lekkim łukiem w stronę rotacji, tak żeby już na wybiciu zrobić kawałek tego obrotu i to pomoże Ci też zebrać się do tej rotacji. Kiedy jesteś w połowie lotu, wypatrujesz już lądowania i Twoja głowa patrzy już na wprost, no i wtedy pojawia się element jazdy do tyłu. Lądujemy tyłem, więc trzeba pojechać do tyłu, a żeby się tego nauczyć, wybierz sobie odpowiedni bęk. Nie może on być za mały, bo nie da Ci odpowiedniej prędkości. Nie może być za duży, bo po prostu nie ogarniesz tej prędkości. Wybierz sobie odpowiedni. Podczas jazdy do tyłu zachowujesz neutralną pozycję, pedałujesz do tyłu, spoglądasz w tył, żeby widzieć, gdzie jedziesz i robisz tak zwaną odwijkę. Przy odwijaniu się do przodu ważna jest koordynacja kierownicy z ciałem, żeby zrobić ruch kierownicą, w tym samym momencie odchylić się w stronę rotacji i pociągnąć tą kierownicę do przodu, blokując w tym samym momencie nogi. Foot jump, czyli włożenie nogi w przednie koło, żeby zablokować to koło i stanąć na przednim kole. Na początek najedź sobie na płaskiej powierzchni powolutku z nogą przyłożoną przy oponie. Blokując nogę między oponę a widelec, zatrzymasz koło. Kolejnym krokiem będzie podniesienie tylnego koła, w tym samym momencie wkładając nogę, blokując przednie koło. Jeśli jeździsz prawą nogą z przodu, to rób foot jamma prawą nogą, a jeśli jeździsz lewą nogą z przodu, to foot jamma rób lewą nogą. Foot jamma po czasie możesz przenieść na bęk i połączyć to z lekką rotacją. Umiesz już też jeździć do tyłu, więc możesz zrobić foot jamma do fejki. Przy foot jammie na quarterze ważne, żeby zachować lekkie pochylenie w stronę quartera, aby móc z powrotem w niego odskoczyć, dlatego nie najeżdżaj zbyt szybko. W tym triku chodzi o to, że podjeżdżamy pod bęk albo quarter, robimy 180 i blokujemy się na górze. Można to zrobić na bęku, jak i na quarterze. Wybijasz się u samej góry robiąc 180. Musisz wymierzyć tak, żeby to tylne koło zostało z tyłu, lekko przenosząc ciężar ciała do tyłu. Jeśli masz hamulec, to wspomóż się nim i go zaciśnij na samym końcu. Podczas wracania z powrotem w bęk czy w profil pamiętaj, żeby podnieść chociaż tylne koło, a najlepiej jeśli podniesiesz dwa koła i odskoczysz. Będzie to najbardziej prawidłowa forma. Tym razem pokażę Wam bar spina, czyli obrót kierownicą. I jest to wisienka na torcie rowerowych trików. Żeby złapać pozycję do bar spina, zacznij sobie od innego triku, którym jest X-up. To pozwoli Ci nauczyć się pozycji, w której powinieneś mieć wyprostowane kolana, trzymać siodełko, a głowa powinna być nad mostkiem i wtedy lecisz. No i musisz najlepiej na ziemi wyuczyć sobie ten ruch obrotu kierownicą. Możesz się o coś zaprzeć, możesz zaprzeć rower o nogi, a możesz położyć się na ziemi i kręcić to na plecach. Bar spina możesz zrobić na dwa sposoby. Albo prowadzisz ręką kierownicę przez cały czas, albo jednym ruchem zakręcasz kierownicę i łapiesz ją dopiero po obrocie. Do pierwszych prób bar spina wybierz sobie nieduże wybicie z lądowaniem na płaskim. I znowu, im szybciej pojedziesz, tym będziesz miał więcej czasu w locie
tym łatwiej będzie zrobić trik. Nie bój się zakręcić tą kierownicą, kręć śmiało, szybko, zdecydowanie, tak żeby jak najszybciej złapać obie ręce. No i lądujesz mięciutko na 2 kołach. To było 10 porad od Gojek Brothers. Mam nadzieję, że Wam się podobało i się przydało. Widzimy się w kolejnym odcinku.